Czy za cenę poniżej 2000 zł można dziś kupić laptopa, który zapewni komfortowe i responsywne działanie pod kontrolą systemu Windows 11? 15-calowy model HP 255G10 to budżetowa propozycja, która celuje w użytkowników domowych, studentów i pracowników biurowych. Testowany dziś model to wariant z procesorem Ryzen 5, pamięcią 32 GB oraz nośnikiem NVMe o pojemności 512 GB i preinstalowanym systemem Windows 11. W tej konfiguracji dostępny jest w sklepach poniżej 2000 zł. Ten laptop z całą pewnością nie został stworzony z myślą o graczach, nie odmówię jednak sobie sprawdzenia zintegrowanego układu graficznego Vega 7. Zobaczymy, jak poradzi sobie w grach. Wszak nie tylko nauką i pracą człowiek żyje. Witajcie na kanale i bez zbędnego przedłużania zaczynamy. HP modelem 255G10 gra z nami w otwarte karty. Klasyczny, prosty design z plastikową obudową. Inżynierowie wraz z księgowymi skutecznie przekierowali wyraźną część budżetu, kierując się mottem maksimum funkcji za minimalne pieniądze. W zestawie nie otrzymujemy zbyt wiele. Oto jest nasz laptop, skrócona instrukcja obsługi. Na szczęście ekologia nie wdarła się jeszcze do segmentu laptopów i niewielki 45W klasyczny zasilacz HP zakończony okrągłą wtyczką również otrzymujemy w zestawie. Na wstępie więc już zdradzę, że ładowania przez USB-C tutaj nie zrealizujecie. To USB-C jest w standardzie 3.2, a więc do ładowania wymagany byłby dodatkowy protokół Power Delivery, którego HP nie zaimplementowało. Przypominam, że ładowanie domyślnie mamy dopiero w USB 4. To, że to złącze ma owalną wtyczkę, nie oznacza, że obsługuje ładowanie czy na przykład obsługę ekranów. Tu nie mamy nic z tego, to USB służy wyłącznie do transmisji danych. Chociaż materiały są tanie, a całość pokrywa wszechobecny plastik, nie mogę nadmiernie narzekać na jakość wykonania. Korpus jest dobrze spasowany z przyjemną dla oka fakturą i matowym wykończeniem, dzięki czemu pokrywa nadmiernie się nie palcuje. Dużą zaletą tego modelu jest niewątpliwie jego waga, zaledwie 1,5 kg, a przypominam, że to model z matrycą 15,6 cala. HP nie poszło na kompromisy również w kwestii audio, znalazło się bowiem miejsce dla dwóch głośników stereo umiejscowionych w dolnej obudowie po przeciwległych stronach. Dolna obudowa jest demontowalna i daje nam swobodny dostęp do modułów pamięci oraz dysku. Demontaż jest banalnie prosty i nie powinien sprawić Wam większego problemu. Producent przygotował wygodne wcięcie ułatwiające podnoszenie pokrywy. Otwarcie laptopa jednak jedną ręką w tym przypadku nie będzie możliwe. Maksymalny kąt pochylenia matrycy natomiast widzicie teraz na przebitkach. Dla części z Was z pewnością miłym dodatkiem będzie również fizyczna przesłona kamery. Wygląda to na pewno estetyczniej niż naklejony kawałek taśmy. Klawiatura jest pełnowymiarowa i zawiera przydatny dla wielu, szczególnie w arkuszach Excelowych, blok numeryczny. Włącznik laptopa umiejscowiony w górnym bloku klawiszy nieopodal przycisku Delete uważam już za średnio przemyślane rozwiązanie. Gładzik natomiast jest odpowiednio duży, co nie jest często spotykane w modelach budżetowych. Zabrakło z całą pewnością przydatnego skanera palców, pozostaje więc logowanie hasłem. O wygodzie pracy klawiatury i touchpada porozmawiamy jeszcze za chwilę. Korzystając z okazji chciałbym Was zaprosić do subskrybowania kanału. Wasze zaufanie to moja największa motywacja. Na tym kanale nie znajdziecie kupionych recenzji. Współpracę tak, ale wyłącznie na moich zasadach. Prezentowany dziś model nie jest jednak owocem żadnej kooperacji. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy w zupełnie nowym budżetowym laptopie. 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 7530U, a więc układ z rodziny Zen 3 o bazowym taktowaniu 2 GHz. A w trybie turbo dla jednego rdzenia może boostować nawet do 4,5 GHz. Pamięć cache poziomu trzeciego to 16 MB oraz domyślne TDP wynoszące niestety zaledwie 15 W. Nasz układ APU integruje również zintegrowaną kartę graficzną RX Vega 7. Tutaj na chwilę muszę się zatrzymać. Jeśli na końcu recenzji zdecydujecie się na zakup tego modelu, warto pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim procesor Ryzen 5. Niektórzy sprzedawcy ten model, co gorsza w podobnej cenie, proponują jeszcze ze słabszym 4-rdzeniowym Ryzenem 3. Druga kwestia to ilość pamięci RAM. HP proponuje ten model w wariancie 8, 16 i 32 GB. 8 odrzucamy na start, to zdecydowanie za mało do pracy pod kontrolą systemu Windows 11. 16 GB to zasób pamięci pozwalający już na komfortową pracę w systemie Windows 11. Oszczędzicie 200 względem wersji 32 GB,
ale musicie wiedzieć, że pamięć w tym wariancie występuje w jednym module. Laptop pracuje więc w trybie pamięci jednokanałowej 64-bitowej, nieco ograniczając wydajność jednostki CPU oraz niemiłosiernie tnąc wydajność zintegrowanego i tak już przeciętnego układu graficznego Vega 7. Różnice w pracy pamięci jedno- i dwukanałowej pokazywałem na przykładzie testu jednego z mini PC i układu Vega 8. Zobaczcie, wydajność może spaść drastycznie, bo nawet o 40%. Polecam więc wariant 32 GB lub 16 i późniejsze dołożenie modułu we własnym zakresie. Nie jest to specjalnie trudne i w ten sposób zaoszczędzicie stówkę. Przykładowe, pasujące moduły i ich cenę widzicie teraz na ekranie. System Windows 11 jest już preinstalowany i aktywowany. Po kilku minutach wstępnej konfiguracji jest gotowy do użycia. W pierwszej kolejności oczywiście polecam pobrać najnowsze aktualizacje. Zależnie od wybranej wersji pojemność na dane wyniesie od 256 GB do 2 TB. Dysk jest w formacie M2, a laptop obsługuje nośniki NVMe PCI Express generacji trzeciej. 15-calowa matryca w tym modelu to IPS o rozdzielczości Full HD oraz podstawowym odświeżaniu 60 Hz. Możemy więc liczyć na żywe kolory, w tej klasie już jednak średnie odwzorowanie barw, niezłe kąty widzenia oraz typową dla tej technologii słabą czerń. Ekran to typowy przeciętniak, spotykany również często u konkurencji. Jasność matrycy to tylko 250 nitów, w pomieszczeniach jednak sprawdzi się dobrze. A jak wypada na zewnątrz? To również sprawdziłem. Dzięki powłoce antyodblaskowej ku mojemu zdziwieniu, pomimo niedużej jasności, wypada nie najgorzej i można w miarę wygodnie pracować. Liczba portów jest zadowalająca. Na lewym boku znalazło się miejsce dla pełnowymiarowego USB-A w standardzie 3.2 generacji drugiej. HDMI to tylko stara wersja 1.4 i decyzja całkowicie niezrozumiała. Nie oczekiwałem wersji 2.1, ale 2.0 to już jednak standard, poniżej którego schodzić nie należy. Z 1.4 4K zadziała wyłącznie w 30 klatkach z pełnym próbkowaniem. O wsparciu HDR można zapomnieć, a cios to w kolano podwójny, tym bardziej, że kolejny port USB-C, również 3.2 generacji drugiej, nie wspiera również protokołu DisplayPort. Obrazu za pośrednictwem kabla USB-C więc nie prześlecie. Na lewym boku znalazło się jeszcze miejsce dla złącza jack 3,5 mm. Prawa strona to ponownie USB typu A, również 3.2 generacji drugiej oraz złącze ładowania. Brakuje mi przydatnego czytnika kart SD, nie mamy również portu ethernetowego. W tym segmencie jednak złącze RJ45 spotyka się już niezwykle rzadko. Do komunikacji bezprzewodowej natomiast mamy Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3. A teraz już kilka słów o samym komforcie pracy. Klawiatura jest całkiem wygodna, skok niski, a klik niegąbczasty i dobrze wyczuwalny. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, jest po prostu poprawna. Gładzik natomiast w tym segmencie pozytywnie zaskakuje, przede wszystkim jest duży, a to bardzo pomaga w nawigowaniu. Wbudowany akumulator o pojemności 41 Wh odtwarzając filmy na YouTube w rozdzielczości Full HD przy 70% jasności ekranu rozładował się po upływie 4 godzin. Jako maszyna do pisania czy prostych prac w arkuszach Excelu powinien wystarczyć na mniej więcej 6 godzin pracy. Kamera to niestety tylko żałosne 720p, do wideorozmów przy dobrym oświetleniu od biedy wystarczy. A tak prezentuje się obraz i dźwięk zbudowanej kamery i mikrofonu. Dźwięk ocenię dopiero w postprodukcji, wy już natomiast teraz słyszycie, jak to brzmi. Obraz natomiast możemy ocenić wspólnie i cóż to dużo mówić, wypada źle, by nie powiedzieć bardzo źle. Wyłączyłem softboxy, by oddać jak najbardziej realne użytkowanie tej kamery. Światło sufitowe powinno dostarczyć odpowiednią ilość światła. Niestety tak nie jest, obraz jest niewyraźny i mocno zaszumiony. Cóż, 720p. Zajrzyjmy na chwilę teraz pod dolną pokrywę. Wystarczy odkręcić 4 śrubki i delikatnie podważyć. Jak widać, banki na pamięć są dwa. W wariancie 32 GB, oba już obsadzone. Poniżej znajdziemy dysk M2, z lewej strony natomiast kartę Wi-Fi, a tuż nad nią nierozbudowany układ chłodzenia oparty o jeden ciepłowód. W spoczynku podczas prostych zadań wentylator nie emituje nadmiernego hałasu, posiada fakt tryb półpasywny, jednak całkowicie wyłącza się niezwykle rzadko. Najczęściej w trybie pracy mieszanej pracuje na niskich obrotach
i nie jest nieprzyjemny dla ucha. Pod pełnym, stałym obciążeniem daje już jednak o sobie znać i bywa nieprzyjemnie głośny. W spoczynku temperatura procesora oscyluje w granicach 45 stopni, pod pełnym obciążeniem jednak pomimo ograniczonego TDP dobić potrafi nawet do 90. To efekt mizernego chłodzenia. Wartość ta jednak nie utrzymuje się długo, bowiem do gry wchodzi throttling i zbijanie zegarów. Zwykle więc pod maksymalnym obciążeniem temperatura nie przebija 80, a w grach będzie jeszcze o kilka stopni niższa. Zbijanie zegarów na szczęście nie jest agresywne. Maksymalnie wszystkie rdzenie pracowały z zegarem 3.2, 3.3, a po redukcji oscylowały w przedziale 2.8-2.9. Pamięć działa oczywiście w tym wariancie w trybie Dual Channel, a potwierdzenie tej informacji znajdziecie tutaj. Kości pracują z deklarowanym, jak widać, taktowaniem 3200 megatransferów na sekundę. Bardzo dobrze wypada również nośnik NVMe, notując przyzwoite wartości dla odczytu oraz zapisu danych. To bezpośrednio przekłada się na odczuwalną responsywność naszego systemu. Laptop nie zamula, zobaczcie, przeklikam się teraz przez kilka okienek. W tle uruchomiłem 2 filmy na YouTube w osobnych oknach jednocześnie. Włączony jest również Steam, gdzie pobierają się gry do dzisiejszych testów. Możemy zajrzeć również na Allegro. Cóż, jak na budżet 2000 zł jest całkiem przyzwoicie, laptop nadal działa płynnie. Cinebench R23 w teście Multicore wynik 8000 punktów nie zachwyca, ale i też nie rozczarowuje. To poziom niskonapięciowej i7 12 generacji, czy na przykład PC-owej i3 12100. Przy deklarowanym TDP ciężko liczyć na więcej. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią gry, trzeba podejść do tego jednak realistycznie. Z TDP na poziomie 15 W odpalenie Cyberpunka zagwarantuje nam plus minus 15-20 klatek, ale już na przykład GTA 5 wypada całkiem nieźle. Zobaczcie. W rozdzielczości Full HD na ustawieniach średnich, a więc najniższych dostępnych w grze, klatki zwykle utrzymują się na poziomie 60 ze spadkami do 50. Doom Eternal natomiast już mocno zawodzi. Wynik sprawdziłem 2 razy, liczyłem na trochę więcej. Średnio 30 klatek na ustawieniach niskich w rozdzielczości Full HD i standardowej rasteryzacji. Doom, jak wiecie, FSR nie wspiera. Nie najgorzej wypada Mortal Kombat 11. Ponownie rozdzielczość Full HD oraz ustawienia niskie. W trakcie pojedynków klatki oscylują na poziomie 45. Spadki do 30 pojawiają się wyłącznie w trakcie animacji filmowych. Fortnite w rozdzielczości Full HD w trybie DirectX 12 jest niegrywalny. Średnio notujemy około 40 klatek ze spadkami do 20 i mocnym efektem stutteringu. Rezygnując ze wszystkich wizualiów, schodząc do 720p oraz zmieniając sposób renderowania, jest już znacznie lepiej. Notujemy mocny roller coaster ramek obrazowych, oscylują w przedziale 100 ze spadkami do 60. HP 255G10 to laptop w budżecie do 2000 zł godny polecenia. Oczywiście, jak widzieliście, nie obyło się bez kompromisów. Do zalet i wad zaliczam jednocześnie Ryzena 5 7530U. Jest wydajny w systemie Windows, jednak ograniczenie TDP do zaledwie 15 W mocno przycina przede wszystkim układ graficzny Vega 7. Pozostałą listę widzicie teraz na ekranie. Dzięki za uwagę. Jeśli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do sekcji komentarzy, chętnie włączę się do dyskusji. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiam, Mani z kanału Manitech.